Bo wszystko, co było u nich w życiu, to zostawili tam po prostu w Ukrainie. Ktoś z jedną torebką, ktoś z jakimś jednym plecakiem, ktoś może nawet bez czegoś, bez dokumentu. I oni uciekali na jakiś samochód, dalej 3 dni do granicy, jechali do granicy z Polską, dalej mogli stoять 3 dni na granicy, bo to były tłumy ludzi, tłumy, tysięcy ludzi. Ogromny ból, który rodził się w moim sercu, kiedy widziałem bawiące się dzieci w tak zwanej naszej sali kolumnowej, bawiące się dzieci samotnie, bez swoich ojców, którzy nie mogli przyjechać. I w tych oczach było można zobaczyć tą bezradność, która powodowała przynajmniej w moim sercu odruch bardzo jednoznaczny. Trzeba zrobić wszystko, aby oni mogli mieć własny dom. O drugiej się budzę przestraszony, gotowy do życia, no. To, rozumiesz, to było takie napięcie, bo coś tam, no to jeszcze trochę, no to myślę, no to pośpię jeszcze. Tak, budzę się 15 po 3, no jakie to jest spanie? A przed 5 już... W ciągu 2 godzin miałem 100 telefonów. Ja po prostu już wariowałem. Ja zadzwoniłem do swojego szefa, mówię, że ja biorę urlop, bo ja już się nie wyrabiam. I bardzo dużo ludzi byli już tacy po prostu przemęczeni tym wszystkim, bo nikt się nie spodziewał, że będzie tego aż tak dużo. Byliśmy otwarci na to wszystko, wiedzieliśmy, że będziemy pomagać, ale nie wiedzieliśmy, że tego będzie aż tak dużo. W pierwszych dniach te 43 miejsca, kiedy mieliśmy tak naprawdę tylko 6 godzin, bo oni stali na granicy, powiedzieli, że jadą nie w 30 osób, tylko 43, więc mieliśmy 6 godzin na to, żeby wszystko przygotować, więc tak, lokalne wsparcie, Kościół i Ochotnicza Straż Pożarna. Na dniach okazało się, że wiele innych osób chce zaangażować się. 24 godziny na dobę bez przerwy już przez 5 tygodni. No to proszę sobie wyobrazić, 120 spań. Na zmianę to jest, przepraszam, 220 spań. Na zmianę to jest 500 kompletów pościeli. No jak tak nagle? I to się stało w 2 dni. Więc tutaj mieszkańcy Chełma bardzo ładnie zareagowali. I to myślę, że oni sami powiedzieli, no jak to jest? No ci baptyści pomagają. No. Pytaliśmy, jaki dzisiaj dzień. Która godzina? Myślałem, że jest 10 rano, była 16, 17, więc zupełnie te rachuby się zmieniły, cyfry się zmieniły, czas, poruszanie się, jedzenie, niejedzenie, wyjazdy, rozmowy, e-maile, telefony, negocjacje z ludźmi, którzy chcieli pomóc. Pierwsze 2 tygodnie w ogóle to wszyscy tutaj, którzy się angażowaliśmy, to w ogóle zastanawialiśmy się, jak to możliwe, że dajemy radę aż tyle czasu spędzać tutaj i to wszystko robić, co robimy. Tych posiłków musieliśmy wydać minimum 220 dla samych uchodźców, gdzie też dodatkowo do tej liczby, która spała, przez nasz Kościół przechodziło też wiele osób, które tylko przejazdem przyjeżdżały, chciały się ogrzać, chciały zjeść i na przykład jechały wieczorem w drogę dalszą. Więc czasem zdarzało się, że obiad czy posiłek ciepły musieliśmy wydać dla 350 osób. To były pierwsze 2 tygodnie wojny. Kto rozpoznaje, całym sobą czuje, że to jest czas, by pomagać ludziom, którzy uciekają przed wojną z Ukrainy. To jest ten czas. I w tym czasie my musimy być gotowi. Nasze ręce nie mogą, z naszej strony nie mogą iść tylko słowa, tylko nasze ręce muszą być pełne. Słyszałem takie historie, że po prostu kobiety bały się wsiadać do samochodu naszych wolontariuszy, bo nie spodziewały się, że ludzie będą na tyle poświęceni, na tyle będą otwarte serca, a spodziewałem się, że ich czeka to samo, co tam na Ukrainie, że nikt ich nie odaruje tą miłością po prostu. I tak samo dlatego boją się jechać gdzieś dalej, bo nie wiedzą, co ich dalej czeka, nie są pewni swojej przyszłości. Na przykład dzwoni do mnie dziewczyna, że jest od 30 godzin w drodze z dzieckiem, jedzie do Niemiec, więc ją po prostu wręcz, że na tyle to było możliwe, wymusiłem zatrzymanie w Tarnowie, żeby odpoczęła z tym dzieckiem, przespała się w kościele i pojechała dalej. Spokojnie, czekamy na Was, znajdziemy na pewno coś, udajcie się do najbliższego przejścia granicznego, zapytajcie o punkt recepcyjny. I w tym momencie oni też już wiedzieli, ci ludzie, że jadą tutaj, okej, dobra, ktoś tam na nich będzie czekał, ktoś załatwi im to, ktoś pomoże,
no to rzeczywiście to teraz granica i szukamy tego punktu recepcyjnego. Ponad 2 miliony ludzi przyjęliśmy w krótkim czasie, w ciągu 20 dni. I tego nie widać. Słyszymy tych ludzi na ulicach, bo ukraiński, rosyjski język jest słyszalny, absolutnie, widać tych ludzi. Natomiast kraj się nie przytkał, przepraszam za sformułowanie. Tych ludzi nie widać gdzieś w jakichś gettach, obozowiskach. Oni zostali przytuleni przez polskie społeczeństwo. Dziesiątki miast zrujnowanych. I oni płacą tą cenę. To czymże jest trochę ciężaru w naszej polskiej perspektywie za taką cenę, jaką płacą Ukraińcy? No jak nie można wesprzeć ludzi, którzy ponoszą taki koszt? W porównaniu z nimi, my oczywiście ponosimy koszty, ale one są o wiele niższe. Kiedy patrzę na ból straty, który dzieje się na Ukrainie, gdzie młode chłopaki umierają, giną właściwie, kiedy giną osoby niewinne i rodziny mają te straty, które dokonują się nagle i są stratami niespodziewanymi, to w tym momencie najistotniejsze jest to, aby być przy tej drugiej osobie, jak potrafimy najlepiej. I ona przyjechała z trójką dzieci i widziałem w jej oczach, że ona jest, że ona straciła sens życia tak naprawdę. Ona pytała mnie cały czas, no i co dalej? No właśnie o 5 rano mama mi napisała, że nas bombardują, żebyśmy się modlili. Ja po prostu nie mogłem mu to uwierzyć, bo dla mnie to było coś, co w dzisiejszych czasach po prostu jest niemożliwe. Rosyjscy żołnierze poszli po naszej ziemi i to już nie jest bajka i nie jest żart. Tak? Ciężko, bo ludzie do nas dzwonią, że chcą wyjechać, a nie mogą wyjechać po 2-3 dni, czekamy na nich odpowiedzi, bo siedzą w schowach, bo cały czas obstrzeliwani i nie mogą wyjechać, bo nie mają na to pozwolenia. A jak wyjeżdżają, to też po nich strzelają, bo jedna osoba przekroczyła granicę, ona miała do nas przyjechać, ale pojechała w innym kierunku i jechała ranna. To uciekają głównie kobiety z dziećmi, ewentualnie starsze osoby, których na przykład synowie zostali, tak? Albo na przykład córka też nie zdecydowała się wyjechać, bo nie chciała zostawiać męża. No i to jest najbardziej przerażające, te właśnie kiedy oni sprawdzają, czy jeszcze przeżyli kolejny nalot, czy bomba nie trafiła i to jest najtrudniejsze. Takie. Lęk o najbliższych. Ta reakcja ich taka jest dotykająca nas, bo ja sobie nie mogę wyobrazić, gdybym tak musiała trwać w takich nerwach. Tam zostają ludzie, którzy nie mogą wyjechać, dlatego że tam są mężczyźni, tam jest wojsko. No, tam są po prostu rodziny, które nie podejmują się rozłąki i tam jest po prostu głód, dlatego że w momencie, kiedy już wiedzieli, że coś jest nie tak, wykupili wszystko, co się dało. Przy stop-klatce przestały działać im banki, przestali mieć dostęp do swoich pieniędzy, nie można było już nic kupić w sklepach, są po prostu pustki. Są sceny, te obrazy, które zostaną ze mną na całe życie. Oni dzwonią, piszą, ponieważ wiedzą, że mogą nam zaufać, tak? I my to odczuwamy, to poczucie, mamy to poczucie, że jest na nas taka odpowiedzialność, tak? Że jak ludzie jadą, to my chcemy się naprawdę nimi zająć, zatroszczyć się, dać im schronienie, zapewnić im jedzenie, żeby mieli takie poczucie bezpieczeństwa, jakoś doszli do siebie, nie? Właśnie takie sytuacje jak ta pokazują, że Kościół jest wrażliwy, że Kościół czuje, że Kościół reaguje, jest niesamowicie plastyczny, elastyczny. Ta reakcja zawsze mnie zadziwia, jej szybkość, jej taka integralność, że ludzie odczuwają to samo, łączą się w wysiłku, że skakuje cię to, że z każdej strony, wiesz,
ktoś przykłada ręce i dosłownie takie hasło, że wszystkie ręce na pokład, to jest coś, co właśnie działa, tak? Po prostu ludzie, nie da się tego chyba inaczej wytłumaczyć, jak prowadzeni Duchem Świętym, współodczuwają z Jezusem, z głową i dlatego reagują, nie? To ciało reaguje, ono wiesz, przytula, ono dzieli chleb potrzebującym, ono błogosławi. To jest właśnie coś, o co się modlimy też. Panie, aby nasz zbór mógł być Twoimi rękami, które błogosławią potrzebujących. Mamy do zapełnienia 2 busy i po prostu prosimy, tak? I wiesz co, przychodzą do budynku kościelnego ludzie, których nie znam. Oni mnie nie znają. Nie znają tych ludzi, którzy tylko rozpoznają, że na filmie powiedzmy była Natasza, prawda, lub Daniel, który właśnie tam nakręcał ten post. I oni przychodzą, wiesz, podjeżdżają samochodami, otwierają klapę, tam jest mnóstwo jedzenia i mówią, przywieźliśmy to w odpowiedzi na ten apel. I myślisz sobie, niesamowite. Wiesz, bo ktoś kliknął, a nie musiał. Obejrzał ten film, to go dotknęło, przecież zupełnie nas nie zna, nie? A po prostu wsiadł, zakładam, pracował. Po pracy pojechał do sklepu, kupił te wszystkie rzeczy, zadał sobie trud, przyjeżdża i mówi, chciałbym pomóc. To wiesz, to po prostu myślisz sobie, wow, niesamowite. Po prostu zaczynasz jakoś inaczej też patrzeć, myślisz sobie, jest ta wrażliwość, to życie w tych ludziach, nie? Że ludzie chcą pomagać. Przecież się nie znamy w ogóle, nie? A ludzie przynoszą, mówią, tak, chcę pomóc, jak mogę pomóc? Robicie to co tydzień robicie? O, dobrze, to my pomożemy też w przyszłym tygodniu, nie? I naprawdę ja mam ponad 30 osób na liście, które zgłosiły się, że otwierają swój dom. Czyli to nie to, że mają, nie wiem, dodatkowe mieszkania czy coś, tylko po prostu będziemy mieszkać razem, tak? Pokój w pokój. Więc tu było widać niesamowitą tą taką więź rodzinną, którą tworzy Jezus Chrystus poprzez ludzi, którzy Go po prostu kochają, których On dotknął. Dostaliśmy kontakt właśnie z naszego kościoła, z Radości, dostaliśmy kontakt do osoby, która prowadzi firmę adwokacką i że ona jakby chce udzielić pomocy poprzez wynajęcie mieszkania. Znaleźliśmy ludzi, którzy potrzebowali tego mieszkania. Ja ich przywiozłem tam i okazało się, że to jest nowiutkie mieszkanie, można powiedzieć luksus, na pół roku za darmo. Było to tak, ja nie mogłem w to uwierzyć, a już pomijając uchodźców, którzy tam byli, oni tam kilka dni płakali ze szczęścia, także to naprawdę taka jedna z licznych sytuacji, która bardzo mnie poruszyła. Nagrał nam firmę, która okazała się, że powiedziała, że policzy nas za sam materiał. Przyjechali w 2 dni, ocieplili cały budynek, wszystkie ściany, poddasze. Także to był kolejny cud. W międzyczasie od poniedziałku do soboty położona została nowa elektryka w budynku letniskowym. Zostało w ogóle zorganizowane nowe przyłącze, czyli energetyka założyła nam nowe przyłącze całkowicie do tej części letniskowej, co było kolejnym cudem, bo to trwa 30 dni normalnie, a my w 3 dni mieliśmy już podłącze, nowe przyłącze, a całość działań elektrycznych trwała 6 dni, mieliśmy wszystko skończone i od tej pory działaliśmy już, zgłosiliśmy naszą gotowość do przyjęcia kolejnych 60 osób. W międzyczasie właśnie przybyły kolejne 2 wielodzietne rodziny, samotne matki z dziećmi. Robi wrażenie to, że człowiek jest poza kadrem, tak? On nie chce reklamy, nie chce pokazać, że jest taki ofiarny czy coś. No nie, robię to, po prostu je czuję i widzę, bo my powiedzieliśmy, że chcemy kupić karetki, on kupił sam. On kupił sam, zadzwonił do mnie, mówi, jest karetka, zabierajcie, jedźcie, powodzenia i żebyście wygrali wojnę. Mnóstwo telefonów, w jaki sposób, co jeszcze, może rower dla dzieci, może rolki, może wyprawka do szkoły. Także naprawdę duże błogosławieństwo też od strony ludzi, którzy nie są z nami w żaden sposób związani, a jednak chcą pomagać lokalnej społeczności. Jakby wszelkie bariery zostały gdzieś wypchnięte z orbity
takiego codziennego, zwykłego, bym powiedział, chłodnego, racjonalnego funkcjonowania do tej pory. I myślę, że część wspólnot zborów baptystycznych właśnie okazała się wiarygodna na tyle, że te braki naszych rąk i naszego potencjału, naszych możliwości zostały poszerzone o ludzi, z którymi do tej pory nie mieliśmy żadnych kontaktów, którzy stali się naszymi sprzymierzeńcami, współbratymcami, można powiedzieć. Są ludzie, których Bóg porusza, właśnie łączy to i sprawia, to jest taka niebiańska logistyka, nie? Po prostu super to widzieć, to jest budujące. Duże rodziny pierwsze, które przyjechały, to nie chcieli być obciążeniem i dorosłe osoby podchodziły do mnie i mówią, że może my będziemy jeść tylko 2 posiłki dziennie, a dzieci może już 3 razy niech jedzą, a my tylko 2 razy, bo nie chcemy być obciążeniem dla was. Uchodźcy, oni są tam zorganizowani, sami się tak zorganizowali, że o wszystko dbają sami. I oni mają dyżury, kobiety mają dyżury, nie wiem czy tylko kobiety, ale tak jak zdążymy zauważyć, to mają dyżury i gotują na zmianę. Potem są dyżury na obiekcie, że sprzątają ten obiekt, prawda? A więc tak naprawdę my, jak idziemy odwiedzić ich, to oni są świetnie zorganizowani. Dzisiaj właśnie byliśmy, to malowali elewację, bo mężczyźni, którzy tam są, mówią, już po 5 dniach nas roznosi energia, my chcemy coś robić. Pozwólcie, że nie wiem, odświeżymy ten obiekt, nie? Więc kupiliśmy farbę, a oni codziennie tam czyszczą tą elewację, malują ją. No to jest naprawdę takie budujące, tak? Że ludzie mają poczucie wdzięczności, mówią, chcielibyśmy coś zrobić, tak? Chcielibyśmy być przydatni. Więc często teraz też osoby, które są uchodźcami, one się angażują też w pomoc dla uchodźców, tak? Czy jak segregujemy pomoc humanitarną, ubrania, to oni też są osobami, które rozładowują te tiry. Potem segregują, załóżmy, jakieś ubrania, tak jak też, bo to się dzieje razem, tak, połączone siły ludzi z kościoła, czy w ogóle wolontariusze, uchodźcy. Fajnie jest widzieć ludzi razem w tym dziele, nie? To jest super sprawa. Że jest to też naród, który potrzebuje samostanowienia i nie tylko my jesteśmy najistotniejsi, ale też są inni ludzie istotni. I to powoduje, że Kościół, widząc to, bardzo mocno się otworzył na pomoc. Myślę, że Kościół Baptystów, przynajmniej te zbory, które znam, okazał się tutaj na wysokości zadania. Zaangażował się nawet bardziej niż minimalne, albo bardziej więcej nad swoje możliwości. Ludzie po prostu otwierają swoje serce, dają serce na dłoni. Razem wszystkich, całej tej pomocy humanitarnej do tej chwili na Ukrainę wysłaliśmy ponad 300 ton o łącznej wartości 2,7 miliona, oczywiście szacunkowej wartości. The church has responded with amazing sacrificial service on behalf of refugees who are fleeing in the midst of war and violence and incredible difficulty. It's been awe-inspiring, really, to see the way that churches have mobilized, such as this church we're in right now, a church family of around 100 people, yet over the last month have helped serve over 3,600 refugees. Przyłączają się do nas chrześcijanie z różnych organizacji, no przeróżnych organizacji i też innych wyznań. I my robimy to wspólnie.
Zakryp. To tam jest taki. Dostałem telefon od przyjaciela, który zadzwonił do mnie i mówi, że czy nie pomoglibyśmy kobiecie, która 3 dni chodzi już po Sulejówku, od drzwi do drzwi, szuka miejsca, żeby ją przyjęto. Nikt ją nie chciał przyjąć ze względu na to, że miała kota. I to był problem. Więc my przyjęliśmy tą panią z kotkiem, daliśmy jeść i pani, i kotkowi, i posiedziała tu z nami kilka dni i wyjechała do Niemiec. Także to był taki incydent. Te ludzie chcieli otrzymać jakąś taką odpowiedź od jakiegoś autorytetu, nie wiem, tam od pastora, od kogoś takiego, kto jest odpowiedzialny, że czy dajesz gwarancję, że to będzie wszystko w porządku? Ja nigdy nie byłem w Szwecji, w Norwegii, w jakimś tam dalej kraju. Nie byłem. No ja mówię, że ja nie mogę sam dać gwarancji, ale ja daję gwarancję od Boga, że będę się wami opiekował. To poproszę was, ufajcie Bogu i będę u was gwarancja 100%. No i to te obawy się tak, znikali te obawy. No to dużo, setki tych świadectw, setki świadectw różnych. Bo wiesz, od osób z Kościoła to zawsze jakby liczę na to, że będzie pomoc, że wiem, że ludzie z naszego Kościoła i z innych, którzy mają serce Boga, to będą chcieli pomagać, tak? Ale nigdy nie spodziewałam się od osób spoza Kościoła takiego zaangażowania i takiego, wiesz, bo bardzo dużo dostaliśmy telefonu pierwszego dnia i dalej dostajemy, że jesteśmy chętni, możecie na nas liczyć, w tym tylko mówcie, czego potrzebujecie, czy samochodu, czy jakiegoś kierowcy, czy transportu. Nawet wczoraj byłam na stadionie i do mnie przyszedł pan i mówi, że mogę jechać jako kierowca, mam prawo jazdy, mam doświadczenie, jeżeli potrzebujecie, to chętnie z wami pojadę i pomogę. Oni nie służą sami, tylko służą razem. Nie? I to jest to, co łączy, co zachęca do tego, aby zobaczyć, że właśnie Kościół to nie jedna osoba, ale wspólnota. Nie? Bo kocham swój kraj, w którym byłam urodzona. Też kocham kraj, w którym teraz jestem. I chyba przez to, że Pan Bóg kieruje moim życiem od dawnego czasu, po prostu rozumiem, że w pewnym momencie, kiedy ja przechodziłam swoje doświadczenia w obcym kraju, jestem w stanie zrozumieć częściowo, jak się czują, tak? I chcę im z całego serca pomóc, żeby pokazać, że nie są obojętni, że mi zależy na nich, że czuję się, pomimo tego, że mieszkam już bardzo dawno tutaj w Polsce i czuję się też bardzo dobrze jak w rodzinie, tylko chcę, żeby też moi bliscy i rodaki czuli ode mnie, że nie są dla mnie obojętni. Mogę powiedzieć tylko wielki szacun ludziom polskim, tak? Mówię konkretnie o ludziach, którzy wpuścili do swoich domów. Nawet kiedy rozmawiamy między sobą, tak? Analizuję swoje życie, nie wiem, czy byłbym na ich miejscu, postąpiłbym w taki sam sposób, tak? Jest prawda, bo swój dom to jest swój dom, ale po prostu tak jak odezwała się Polska, no nie jako państwo, jako ludzie, każda rodzina, w każdej, no ja nie wiem, kto udostępnił dom, ktoś pojechał, odebrał ludzi na granicy, ktoś dał jakieś żywności, kasę, kto jak może, to jest po prostu podziwiające. To jest bardzo potężne i ta otwartość każdego Polaka, to ja tego sobie nie wyobrażam, bo ja tutaj jestem jako misjonarz przez 5 lat, dopiero tutaj jest 5 lat, jak ja przyjechałem do Polski na misję i ja teraz patrzę na to, ja jestem szczęśliwy z tego, ja się cieszę z tego i mam odpowiedź od Boga, bo widzę, że w tym jest wielkie przebudzenie i widzę, że w tym jest takie też otwartość nie tylko do Ukraińców, ale otwartość i do Boga. Każdego Polaka,
każdego, kto tutaj się urodził w Polsce. I ja się z tego cieszę. To szczerze mówiąc, nie spodziewaliśmy się takiego zaangażowania od polskiej strony, że będą otwarte wszystkie drzwi, że jeżeli czegoś potrzebujemy, nawet nie musimy o to pytać, o to prosić. Sami wychodzili z taką inicjatywą, że chcą pomagać, że pytali, czy mogą pomagać. Pastor Marek i Głodek i Marek Budziński też cały czas byli z nami. I czujemy takie wsparcie, jak takich naszych prawdziwych braci. Ciężko mi dobrać takich słów, żeby podziękować i chciałabym jeszcze coś im jakby oddać i rozumiem, że nie jestem w stanie. Po prostu nie jestem w stanie ich tak obdarzyć tym samym, co oni robią na przykład dla nas, Ukraińców. I jedynie co, to mogę zawsze mówić, że dziękuję, ale mi się wydaje, że tego za mało. Naprawdę jestem wdzięczny i myślę, że to nie jest tylko ode mnie, a to jest od całego naszego ukraińskiego narodu. Naprawdę, bo z kim nie porozmawiam, dużo osób to oni jechały przez Polskę i oni odczuwali to ciepło, które dali Polacy. Także dziękuję bardzo. Я мама 6 діток і просто хочу сказати велике дякую польським громадянам, всім християнам, які допомагають. Дякую. Dziękuję. Dzień dobry, dziękuję. 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 Dzień dobry, dziękuję. Dziękuję Polsce za wasze rozumienie. Dołączając się do podziękowań, wyrazy uznania dla Was wszystkich, którzy służyliście, służycie i zamierzacie służyć dalej. Niech Wam Bóg błogosławi.